Nazywam się Arkadiusz Wójcik, mam 42 lata, od 21 lat jestem żonaty, mam trójkę dzieci. W 1993 roku skończyłem Szczecińską Wyższą Szkołę Morską wówczas, obecnie jest to Akademia Morska. Tak mnie jakoś życie zmusiło do tego, żeby pójść na morze, od razu pływać, chociaż nie ukrywam, że mocno się wzbraniałem i starałem znaleźć pracę na lądzie, ale nie było to łatwe bezpośrednio po studiach, więc trafiłem do norweskiego armatora na statki chłodniowce, na których spędziłem 3 lata i po stanowiska marynarza zdobyłem dyplom drugiego oficera na tych statkach i poznałem tak naprawdę życie marynarskie od strony tej prawdziwej morskiej. Ponieważ byłem młodym żonkosiem, miałem małego syna, rozłąka z rodziną była ciężka, długie rejsy, wówczas 6-7 miesięczne. Zrozumiałem, że to nie jest to, co bym w życiu chciał robić, czyli nie koniecznie na morzu chciałbym spędzać swój czas i tam znaleźć pracę. Dlatego też w 1996 roku trafiła się okazja podjęcia pracy w szczecińskiej firmie agencyjnej Cargo Service, gdzie jako agent, spedytor poznawałem uroki portów, pracy w porcie, praca 24 godziny na dobę, dyspozycyjność cały czas, nocne wypady na statki, odprawy statków, ale dało to mi pogląd, jak ta praca ze statkami wygląda już od tej drugiej strony, od strony lądowej. W 1997 roku pojawiła się oferta pracy u największego polskiego armatora, jednego z największych w Europie, polskiej żeglugi morskiej, gdzie szukali kandydatów na stanowisko operatora statków. I tam mnie los skierował, gdzie kolejne 3 lata spędziłem do 2000 roku, po kolei przechodząc szczeble kariery od stanowiska asystenta operatora, potem operatora, asystenta maklera fraktującego i na stanowisku maklera fraktującego skończywszy, gdzie odpowiadałem za zawieranie kontraktów, podpisywanie, negocjowanie dużych kontraktów przewozowych, jakie wówczas PŻM miał ze swoimi klientami. Tam naprawdę była taka moja kolebka i szkoła charteringu, która wprowadziła mnie w wielki świat shippingowy, wielki świat czarterujących, agentów, brokerów. Poznałem dużo ludzi, miałem okazję uczestniczyć w kilku wyjazdach zagranicznych, kilka miesięcy spędziłem na praktykach zagranicznych. Niestety zła sytuacja na rynku, która się pojawiła w 2000 roku, zmusiła mnie również do poszukania innej pracy. Dostałem propozycję pracy, propozycję przejścia do innej firmy żeglugowej. Stocznia Szczecińska, wówczas bardzo prężnie działająca na rynku szczecińskim, szukała drugiej nogi do swoich biznesów. Kupiła terminal paliwowy w Świnoujściu i zaproponowano mi pracę, że będę odpowiedzialny za stronę logistyczną obsługi terminalu paliwowego od strony morskiej, czyli generalnie byłem odpowiedzialny za zarządzanie statkami, fraktowanie statków, eksploatowanie statków, które do terminalu przychodziły i przywoziły ładunki ropopochodne. Niestety w 2002 roku firma zbankrutowała z różnych względów, zaczął się kryzys, pierwsze oznaki kryzysu. Stocznia Szczecińska popadła w bardzo duże problemy finansowe i moja spółka, w której pracowałem, została postawiona w stan upadłości. I tutaj niejako życie mnie zmusiło do tego, żeby wziąć sprawy w swoje ręce i wspólnie z kolegą, który również pracował w tej samej spółce co ja, panem Czesławem Kowalakiem, zdecydowaliśmy się na założenie własnej spółki pod nazwą Unibaltic. I tutaj jestem do dziś. W przyszłym roku będzie to 10-lecie firmy. W 2003 roku w lutym otworzyliśmy wspólnie firmę pod nazwą Unibaltic. Jesteśmy armatorem statków, mamy własny tonaż, obecnie 7 chemikaliowców, które przewożą płynne ładunki chemiczne między portami Morza Północnego, Morza Bałtyckiego i Afryki Północnej. Zatrudniamy około 30 osób w biurze
i ponad 150 marynarzy na statkach, które eksploatujemy. Praca daje mi bardzo dużo satysfakcji. Jestem odpowiedzialny za zarządzanie całą firmą, za podpisywanie kontraktów, za negocjowanie kontraktów. Mam okazję do częstych wyjazdów zagranicznych. Spotykam wielu ludzi, biorę udział w wielu konferencjach oficjalnych, może mniej oficjalnych również. Natomiast jest to duże poświęcenie praktycznie od rana do wieczora, ale wydaje mi się, że robię to, co naprawdę chcę i to, co lubię. Pracuję ze statkami, pracuję w shippingu, natomiast nie jestem osobiście na burcie, nie jestem w rozłące z rodziną. Jeżeli rozłąka jest związana z wyjazdem, trwa to za 1, 2, czasami 3 dni maksimum i wracam do domu, czyli mniej więcej to jest to, o co mi w życiu chodzi. Co mogę powiedzieć? Na pewno wiele mi dało to, że po ukończeniu Akademii Morskiej poszedłem pływać. I każdemu, kto chce i wiąże swoje plany życiowe z shippingiem, zalecam i polecam, jeżeli jest możliwość, spróbujcie pracy na morzu. 2-3 lata pozwolą Wam poznać statek od strony praktycznej. Potem, jak znajdziecie pracę na lądzie, nikt Wam nie będzie w stanie powiedzieć, że tego nie można, tego się nie da, bo Wy będziecie mieli praktykę tą naprawdę morską i to jest to, co mi w tej chwili pozwala, wydaje mi się, dobrze wykonywać swoje zadania i jakoś wspólnie z kolegą kierujemy tą firmą i jakieś maleńkie, ale sukcesy odnosimy. Dziękuję.